Ostatnie zwycięstwa w karierze wybitnych skoczków narciarskich to wydarzenia, które bardzo często na stałe zapadały w pamięć kibiców i są wspominane do dzisiaj jako wyjątkowe, historyczne konkursy. Były jednak również takie, które przeszły bez większego echa i mało kto dzisiaj o nich wspomina. W dzisiejszym filmie przyjrzymy się różnym tego typu zwycięstwom, zarówno tym słynnym, jak i tym zapomnianym. Na początek przyjrzymy się zwycięstwu, które należy raczej zaliczyć do tej drugiej kategorii, mimo że dotyczy najwybitniejszego w historii pod względem zwycięstw skoczka na świecie, czyli Gregora Schlierenzauera. Austriak już jako nastolatek przyzwyczaił nas do seryjnych zwycięstw w Pucharze Świata, czego kulminacja nastąpiła w sezonie 2008-2009. Wygrał wtedy niemal połowę ze wszystkich rozegranych konkursów. W zaledwie 8 sezonów uzbierał łącznie 52 zwycięstwa, stając się zdecydowanym rekordzistą świata. Sezon 2014-15 rozpoczął się dla niego wyjątkowo słabo, ponieważ w pierwszych 3 konkursach nie znalazł się nawet w czołowej dziesiątce. Po słabym starcie nastąpiło jednak nagłe i niespodziewane odrodzenie w Lillehammer i to właśnie ten konkurs stał się ostatnim, 53. zwycięstwem Schlierenzauera. Nikt nie przypuszczał wtedy, że będzie to jego ostatni triumf. Choć poprzedni sezon nie poszedł po jego myśli, a początek obecnego był jeszcze słabszy, to jednak miał on w tym momencie niespełna 25 lat, a skoro był w stanie wygrać, to musiało oznaczać, że z jego formą nie jest aż tak źle. I rzeczywiście nie było, bo już tydzień później zajął drugie miejsce w Niżnym Tagile, udowadniając, że zwycięstwo sprzed tygodnia nie było przypadkiem. Tylko jak się okazało, zwycięstwo z Lillehammer i podium z Niżnego Tagiłu były tak naprawdę ostatnim przybłyskiem świetnej formy Austriaka w Pucharze Świata. Już nigdy później nie stanął nawet na podium, pomijając oczywiście zdobycie srebrnego medalu Mistrzostw Świata w Falun z tego samego sezonu. Nie udało mu się już dostać do czołowej trójki, mimo że kontynuował swoją karierę przez kolejnych 6 lat. Jednak w tym czasie zmagał się z licznymi problemami, takimi jak kontuzje czy brak motywacji, który doprowadził nawet do krótkiego zawieszenia kariery w roku 2016. Przypadek Austriaka do dzisiaj jest fenomenem, ponieważ posiadanie rekordu zwycięstw na poziomie 53 wygranych konkursów w wieku zaledwie 24 lat to niewiarygodne osiągnięcie, a z drugiej strony, będąc tak wybitnym skoczkiem, niewygranie żadnego konkursu Pucharu Świata po 25 roku życia jest czymś równie niezwykłym i godnym odnotowania. Zwycięstwo z Lillehammer, odniesione 6 grudnia 2014 roku, zostało więc niespodziewanie pożegnaniem Schlierenzauera z najwyższym stopniem podium, choć mało kto wspomina dzisiaj ten konkurs jako ważny czy historyczny dla dyscypliny. Zdecydowanie innym przypadkiem było ostatnie zwycięstwo w karierze kolejnej legendy tego sportu, czyli Adama Małysza. Konkurs z Zakopanego z 2011 roku kojarzy z pewnością zdecydowana większość oglądających ten film. Ze wszystkich pożegnalnych triumfów wielkich zawodników ten był chyba najbardziej nagłośniony i zapisał się na kartach historii najmocniej ze wszystkich. Złożyło się na to kilka czynników. Po pierwsze, od ostatniego zwycięstwa Adama Małysza minęły już blisko 4 lata, choć w tym czasie potrafił wielokrotnie stawać na podium. Kibice czekali więc już od bardzo dawna na 39. zwycięstwo polskiego skoczka. Po drugie, oczy kibiców były wyjątkowo zwrócone na te zawody, ponieważ przed nimi w trwającym sezonie Małysz pokazywał już, że jest w świetnej formie i stać go na walkę o zwycięstwo. Zaledwie tydzień wcześniej prowadził nawet po pierwszej serii w Sapporo, jednak ostatecznie zwycięstwa nie utrzymał. Po trzecie, zawody te odbyły się na skoczni dla Małysza wyjątkowej, na Wielkiej Krokwi w Zakopanem, gdzie wygrywał w przeszłości 3-krotnie i gdzie zawsze spisywał się dobrze. No i w końcu, po czwarte, wielu kibiców zdawało sobie sprawę, że sezon 2010-11 może być ostatnim w jego karierze, więc być może jest to ostatnia szansa na wygranie konkursu przez legendę tej dyscypliny. Wszystkie te czynniki sprawiły, że oczekiwania wobec Małysza i presja na 39. zwycięstwo były ogromne. Polak udźwignął jednak ten ciężar i we wspaniałych, wręcz wymarzonych okolicznościach odniósł swoje ostatnie w karierze zwycięstwo. Bardzo ciekawym przypadkiem jest również ostatnia w karierze wygrana dwukrotnego zdobywcy kryształowej kuli ze Słowenii, czyli Primoža Peterki. Jako nastolatek zaliczył on 3 bardzo udane sezony, z czego 2 wygrał. Były to sezony 1996-97 oraz 1997-98. Po 2 świetnych latach niespodziewanie jego forma załamała się do tego stopnia, że przez kolejnych niemal 5 lat nie stał ani razu na podium, a w sezonach 1999-2000 oraz 2000-2001 zdobył łącznie zaledwie 13 punktów do Pucharu Świata.
Równie nagły i niespodziewany powrót do formy nastąpił w sezonie 2002-2003, który Peterka rozpoczął od zwycięstwa i 3. miejsca w Kusamo. Kolejne występy, aż do turnieju 4 skoczni, były jednak dużo słabsze. Po raz kolejny Słoweniec zaskoczył wszystkich podczas zawodów w Gapa 1 stycznia 2003 roku, które wygrał z 3,5-punktową przewagą nad Andreasem Goldbergerem. Co ciekawe, dla Austriaka było to jednocześnie ostatnie podium w karierze. Konkurs z Gapa z 2003 roku przeszedł więc do historii jako ostatnie zwycięstwo dwukrotnego zdobywcy Pucharu Świata oraz ostatnie podium 3-krotnego zdobywcy Pucharu Świata. Były to bez wątpienia wyjątkowe zawody. Sam Peterka kontynuował karierę jeszcze przez wiele lat, kończąc ją dopiero po sezonie 2010-2011, czyli dokładnie w tym samym czasie co Adam Małysz, choć w zupełnie innym stylu, 2 ostatnie sezony spędzając w Pucharze Kontynentalnym. Innym skoczkiem, który największe sukcesy odnosił w podobnym czasie co Peterka i Małysz, jest Martin Schmid. Po 2 kryształowych kulach z rzędu Primorza Peterki nadeszły 2 świetne lata dla Niemca, który również zdobył 2 Puchary Świata z rzędu w sezonach 1998-99 oraz 1999-2000. W tym czasie wygrał aż 21 pojedynczych konkursów i 35 razy stał na podium. Schmid był w tym czasie bez wątpienia absolutnym dominatorem. W sezonie 2000-2001, jak dobrze wiemy, zdetronizował go Adam Małysz, jednak cały sezon był po raz kolejny bardzo udany dla Schmida. Zajął 2. miejsce w Pucharze Świata, zdobył złoty medal Mistrzostw Świata, małą kryształową kulę za Puchar Świata w lotach i wygrał aż 6 konkursów. W kolejnym sezonie wciąż młody, 24-letni Niemiec zaliczył delikatny spadek formy, jednak wciąż wchodził do ścisłej czołówki konkursów i stawał na podium. Na zwycięstwo przyszło mu jednak poczekać aż do końca sezonu, kiedy to 1 marca 2002 roku wygrał po raz 28 w swojej karierze. 24-latek z 28 zwycięstwami na koncie. Wydawało się wtedy, że Schmid jest głównym kandydatem do pobicia ówczesnego rekordu zwycięstw w Pucharze Świata, który należał do Mattiego Nikkanena i wynosił 46. W końcu wszystkie 28 triumfów Niemiec uzbierał w zaledwie 4 sezony. Nikt nie mógł wtedy przewidzieć, że zwycięstwo odniesione w Lahti w marcu 2002 roku będzie jego ostatnim. W kolejnym sezonie Schmid zmagał się z dużymi problemami, nie stając nawet na podium Pucharu Świata, a najlepszy występ, zakończony 4. miejscem, zaliczył podczas inauguracji turnieju 4 skoczni w Oberstdorfie. W kolejnych latach bezskutecznie walczył o powrót do ścisłej czołówki, choć jeden sezon jest godny odnotowania. Chodzi o zimę 2008-2009, kiedy udało mu się ustabilizować swoją formę na najwyższym od lat poziomie. Dwukrotnie stanął tej zimy na podium i zdobył nawet srebrny medal na Mistrzostwach Świata w Libercu. Karierę kontynuował aż do sezonu 2013-14, kiedy to po zawodach w Gapa 1 stycznia 2014 roku poinformował o zakończeniu kariery w wieku niespełna 36 lat. 28 zwycięstw Niemca przypadło więc na zaledwie 4 pierwsze sezony, które spędził w światowej czołówce. Od 24 roku życia aż do zakończenia kariery wystartował w sumie w 12 kolejnych sezonach, które nie przyniosły mu jednak ani jednego triumfu. Z tego powodu niektórzy uważają dzisiaj Schmida za jednego z najbardziej przereklamowanych skoczków w historii. Jednak trzeba przyznać, że lista trofeów i zwycięstw odniesionych przez niego na przestrzeni zaledwie 4 lat robi ogromne wrażenie. Na koniec zostawiłem skoczka, którego zdecydowana większość uznaje za najwybitniejszego w historii tej dyscypliny, czyli Mattiego Nikkannena. Choć fińską legendę skoków znają z pewnością wszyscy oglądający ten film, to nie każdy kojarzy jego ostatnie zwycięstwo. Nikkanen stał się jednym z czołowych skoczków już w wieku 18 lat. Na przestrzeni zaledwie 7 sezonów, które warto zaznaczyć były wtedy dużo krótsze niż dzisiaj, wygrał aż 44 konkursy Pucharu Świata, zwyciężając w całym cyklu 4-krotnie. Pod koniec tego okresu Nikkanen miał już liczne problemy osobiste oraz, mówiąc delikatnie, niezbyt dobre relacje z Fińskim Związkiem Narciarskim, jednak w dalszym ciągu potrafił wygrywać i zdobywać trofea. W sezonie 1988-89 było podobnie. Turniej 4 skoczni zaczął od 3. miejsca w Oberstdorfie, po czym wygrał zawody w Gapa rozegrane 1 stycznia 1989 roku. 26-latek był na dobrej drodze do wygrania całego turnieju, jednak austriacka część wypadła znacznie gorzej i ostatecznie uplasował się w nim na i tak bardzo wysokim 2. miejscu. Jak się jednak okazało, były to jego ostatnie starty w tym sezonie, nie licząc domowych mistrzostw świata.
Oczywiste było, że różnego rodzaju problemy Finna wpływają bardzo negatywnie na jego karierę i to przez nie opuszcza starty. W kolejnym sezonie, mimo poważnych zaniedbań w treningu i narastającego konfliktu z Krajową Federacją, Nikkanen zdołał jeden raz stanąć na podium Pucharu Świata, a także zdobyć srebrny medal Mistrzostw Świata w lotach. Jednak w sezonie 1990-91 było już znacznie gorzej. Nie zapunktował choćby w jednym konkursie, po czym zakończył karierę. Ostatnie zwycięstwo ze stycznia 1989 roku zakończyło serię jego bardzo dobrych występów i rozpoczęło okres, który można nazwać początkiem końca jego kariery. Od czasu tego zwycięstwa zaledwie 5-krotnie udało mu się jeszcze zapunktować w Pucharze Świata, choć gdy zwyciężał w GAPA raczej nikt nie spodziewał się, że mimo rozmaitych problemów jego kariera potoczy się w aż tak złym kierunku. Co ciekawe, po 3 latach od zakończenia kariery Nikkanen próbował powrócić do skoków, startując nawet w Pucharze Kontynentalnym w sezonie 1993-94. Wystąpił w 2 konkursach w Kusamo i Rovaniemi, w których zajął kolejno 61. i 53. miejsce, po czym ponownie zakończył karierę. W dzisiejszym filmie to już wszystko. Jeżeli chcielibyście zobaczyć kolejną część ostatnich zwycięstw wielkich skoczków, to możecie dać znać w komentarzach, ponieważ w historii skoków mieliśmy dużo więcej ciekawych przypadków, które nadawałyby się do takiego filmu. Możecie również napisać, które pożegnalne zwycięstwo wielkiego skoczka uważacie za najlepsze i najsłynniejsze, a które uważacie za najbardziej nieciekawe i zapomniane. Chętnie zapoznam się z waszymi opiniami na ten temat. Tymczasem dziękuję za obejrzenie mojego filmu i zapraszam do oglądania następnych, a na razie do usłyszenia.